Dzień dobry kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym wzorem. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać taką pasiastą pszczółkę albo trzmiela, bo jest to takie dosyć okrąglutkie. I tak, co potrzebujemy do wykonania naszego tutaj robaczka, bo tutaj Wam pokażę jeszcze, wykonałam w innym wariancie kolorystycznym. O, a ten wygląda jak jakiś żuczek, dlatego mówię robaczek. I co potrzebujemy? No potrzebujemy standardowo włóczkę i ja przy Was wykonam w takim wariancie kolorystycznym. I tak, tu mam włóczkę Yarnard Jeans plus jeszcze jakiś kolorek potrzebujemy na skrzydełka, więc dwa kolory na ciałko. Tutaj czułki robimy w kolorze właśnie tym ciemniejszym, a możecie też robić równie dobrze w jakim kolorze chcecie. I tak, potrzebujemy włóczkę, tak jak mówiłam. Do tego szydełko ja dobieram 2,5 mm. Wiadomo, kulka silikonowa albo jakieś inne wypełnienie, co tam macie. Nożyczki, igła, o, tu jest. Przyda nam się również znacznik. A i jeszcze potrzebujemy oczka. I ja mam tutaj do tych robaczków oczka 8 mm. I myślę, że to jest chyba wszystko, co jest nam potrzebne. Jakbym o czymś zapomniała, to Wam dopiszę, wyświetli Wam się tutaj. Myślę, że w tej scenie. I tak, wiemy co i czym robimy. Zanim jeszcze zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, suba na moim kanale. A jak macie ochotę właśnie wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee i tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. Ja Wam za wszystkie kawki, kochanie, bardzo, kochani, bardzo dziękuję. Także tak jak mówiłam, wiemy co i czym robimy. Także zaczynamy. Zaczynamy od żółtej włóczki. Albo jaśniejszej. Bo będziemy startować tutaj na górze. Robimy magiczne kółko. I jak jeszcze nie potraficie zrobić magicznego kółeczka, to ja Was standardowo odsyłam do mojego filmiku. Tu Wam się wyświetli link. I w nim krok po kroku pokazywałam, jak takie kółeczko wykonać. I jak już magiczne kółko będziemy mieli gotowe, to właśnie na nim robimy 6 półsłupków. Wkładamy szydełko w kółko, przeciągamy włóczkę, mamy 2 pętelki na szydełku i przez obie pętelki przeciągamy nitkę. I tu już sobie pierwszy półsłupek zaznaczymy od razu. O, w taki sposób. I tak, jeden półsłupek jest, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Mamy 6 półsłupków. Zaciskamy sobie magiczne kółeczko nasze, ciągnąc za tą krótką nitkę. I tak, teraz powinniśmy wyciągnąć znacznik i w jego miejscu zrobić oczko ścisłe. Mi ten znacznik wypadł, ale był tutaj i tu robimy oczko ścisłe w tym pierwszym półsłupku. Kolejne okrążenie, zaczynamy kolejne i każde jedno okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. Mamy oczko łańcuszka i teraz w tym tutaj pierwszym półsłupku robimy 2 półsłupki. Najpierw jeden, który sobie zaznaczamy i w tym samym miejscu robimy drugi półsłupek. Ponieważ w tym okrążeniu będziemy robić 6 razy 2 w jednym. Tutaj raz już mamy w kolejnym półsłupku. Raz i 2 w jednym. Tutaj w kolejnym 2 w jednym. Mamy trzecie powtórzenie, teraz czwarte. 2 w jednym. Piąte. 2 w jednym. I szóste powtórzenie. 2 półsłupki w jednym.
Teraz wyciągamy sobie znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I tak się, kochani, prezentuje drugie okrążenie. I po wykonaniu właśnie tego okrążenia powinniśmy mieć 12 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek, który robimy tutaj w tym pierwszym półsłupku i 2 w jednym. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. Pamiętajcie, kochani, że pierwszy półsłupek zawsze zaznaczamy, jakby mi się czasem zapomniało powiedzieć. I tak, mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym, piąte powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym i szóste powtórzenie, pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe i po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i robimy w tym okrążeniu 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek pojedynczy, półsłupek pojedynczy i 2 w jednym. Ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. Tak, pierwsze powtórzenie mamy. Teraz drugie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Trzecie powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Czwarte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Piąte powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I szóste powtórzenie. Półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Wyciągamy sobie znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 3 pojedyncze półsłupki. Pierwszy robimy tutaj zaraz na początku. Zaznaczamy go sobie i tak mamy raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. I to jest pierwsze powtórzenie. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Drugie. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Trzecie powtórzenie. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Czwarte. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Piąte powtórzenie. I raz, 2, 3, 2 w jednym. Szóste powtórzenie. I po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. Jeszcze tylko wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka
I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Mamy raz, pierwszy półsłupek, który sobie zaznaczamy, 2, 3, 4 pojedyncze półsłupki i raz, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. I ostatnie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I po tym okrążeniu mamy 36 półsłupków na okręgu. I teraz 4 kolejne okrążenia będą dokładnie takie same jak to, które teraz pokażę. Robimy oczko łańcuszka. Oczywiście pierwszy półsłupek tutaj zaraz za oczkiem. Zaznaczamy sobie ten pierwszy półsłupek. I w tym okrążeniu robimy 36 półsłupków. Po prostu takich pojedynczych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 35 i 36 półsłupków. W miejscu znacznika oczko ścisłe. Robimy jeszcze 3 takie okrążenia, ale przy tym trzecim, przy tym ostatnim nie robimy ostatniego półsłupka. Wykonamy 35 półsłupków i tak zostawimy. Ja zrobię te okrążenia i widzimy się za chwilkę. Jeszcze raz tylko powtórzę. Robimy 3 okrążenia, inaczej, robimy 2 okrążenia takie dokładnie jak to, które teraz pokazałam, czyli oczko łańcuszka 36 półsłupków i oczko ścisłe w miejscu znacznika i takie okrążenie robimy 2, a ostatnie okrążenie to trzecie. Zaczynamy normalnie od oczka łańcuszka, następnie robimy 35 półsłupków i wy od razu będziecie wiedzieć, co robić, bo w sumie przewinicie sobie filmik i zobaczycie. Dobra, ja robię te 3 okrążenia i widzimy się za chwilkę. I tak, wykonaliśmy te okrążenia. Tutaj w tym ostatnim mamy 35 półsłupków i miejsce na jeszcze jeden półsłupek. A dlatego tak zrobiliśmy, ponieważ teraz będziemy zmieniać kolor na ten drugi. I tak robimy właśnie, żeby to przejście było w miarę płynne.
Więc tak, tu sobie już przygotowujemy drugi kolorek. Wbijamy się nad ostatni wolny półsłupek. Przeciągamy włóczkę tak, żebyśmy mieli 2 pętelki na szydełku. I teraz przez te 2 szydełki przeciągamy, o tutaj tak złożyłam sobie włóczkę, przeciągamy pętelkę z drugiego kolorku. O, tu sobie jeszcze zaciągam poprzedni kolor, poprzednią nitkę i już tutaj wbijamy się w ten pierwszy półsłupek, w miejsce znacznika i robimy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka i teraz 2 okrążenia robimy następujące. Pierwsze to wykonujemy dokładnie 36 półsłupków, a zresztą pokażę Wam wszystko po kolei. Robimy 36 półsłupków. Najpierw oczko łańcuszka właśnie zrobiliśmy, pierwszy półsłupek w pierwszym tutaj półsłupku. Zaznaczamy sobie, tylko ja tu już troszkę przyspieszę. Mamy raz, dziesięć, 20, 30, 36 półsłupków. W miejscu znacznika oczko ścisłe i kolejne okrążenie. Zaczynamy od oczka łańcuszka. Pierwszy półsłupek zaraz tutaj za oczkiem w pierwszym półsłupku i robimy 35 półsłupków. Pierwszy już mamy. Dziesięć. 20, 30. Oj. Mamy 35 normalnych półsłupków i ten ostatni 36 zaczynamy sobie tym kolorkiem, czyli wbijamy się, przeciągamy, mamy 2 pętelki na szydełku i teraz bierzemy poprzedni kolor i przeciągamy sobie przez te 2 pętelki. Teraz wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne 2 okrążenia.
będziemy robić w moim przypadku żółtym kolorkiem. I tak oczko łańcuszka i 36 półsłupków w tym okrążeniu robimy. Mamy pierwszy półsłupek, zaznaczamy go sobie. 2, 3, 10, 20, 30, 36 półsłupków. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu robimy oczko ścisłe i kolejne okrążenie, oczko łańcuszka i robimy najpierw 35 półsłupków. Pierwszy sobie zaznaczamy. Dwa. Siedem. 10. 20, 30, 35 i 36 półsłupek. Zaczynamy tym kolorkiem, a kończymy go drugim, czyli przeciągamy drugi kolor przez dwie pętelki, które mieliśmy na szydełku. Oczko ścisłe w miejscu znacznika, który standardowo mi wypadł. I tak, żółtą włóczkę możemy sobie już odciąć. Bo już do końca naszej pracy będziemy działać tylko na tej czarnej włóczce. W kolejnym okrążeniu standardowo zaczynamy od oczka łańcuszka i robimy 36 półsłupków pojedynczych. Pierwszy półsłupek tu zaraz za oczkiem, zaznaczamy go sobie i mamy tak raz, dziesięć, 20,
30, 36. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie jest dokładnie takie samo, czyli oczko łańcuszka i 36 półsłupków. Pierwszy półsłupek tutaj zaraz za oczkiem. Zaznaczamy go sobie i lecimy dalej. Dziesięć. Dwadzieścia. 30. I 36. Wyciągamy znacznik i już w tym momencie będziemy zmniejszać naszą robótkę, ale najpierw zamontujemy sobie nasze bezpieczne oczka. Takie same. Powiem Wam, zamawiałam z 2 źródeł oczka bezpieczne. Wymieszałam je i pododawałam rozmiary jedne do drugich i na przykład przy 8 mm delikatnie te oczka mi się różnią. Aha, jeszcze tutaj oczko ścisłe w miejscu znacznika. I tak, bezpieczne oczka umiejscawiamy, jak mamy pełne rzędy tutaj, to umiejscawiamy raz, dwa powyżej drugiego rzędu tego żółtego tutaj. Jak mamy tu czarny pasek, to pierwszy i drugi. Okrążenie, nie rząd. Raz, dwa. I najpierw jedno i kilka półsłupków w bok, drugie oczko. Teraz sobie zabezpieczamy zapięciem. Aha, właśnie. Staramy się, tak jak tutaj mamy ten początek i koniec okrążenia, żeby to był mniej więcej tył naszej pszczółki. Jedno zapięcie i drugie. Oczka mamy zamocowane i możemy przejść do dalszej części naszej pszczółki, czyli tak jak mówiłam, będziemy zmniejszać nasze okrążenia, ujmować półsłupków. I tak, zaczynamy standardowo od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to będą 4 pojedyncze półsłupki i 1 półsłupek z 2. Mamy raz, 2, 3, 4. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczymy. I 1 półsłupek z 2. Jak normalne półsłupki robimy wbijając się pod 2
niteczki. Mamy jedną. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jedną i drugą. Dwie. Tak, przy zmniejszaniu będziemy się wbijać tylko pod tą niteczkę bliżej nas. Pod jedną. I wbijamy się pod tą niteczkę bliżej nas z najbliższego półsłupka. I manewrujemy sobie szydełkiem tak, żeby wbić się pod jedną niteczkę z kolejnego półsłupka. Teraz przez te dwie nitki przeciągamy włóczkę. I teraz mamy dwie pętelki na szydełku i przez obie przeciągamy włóczkę. I tak wygląda zmniejszenie. I znowu jeszcze Wam pokażę. Kurczę, nie wiem, czy na czarnej włóczce będzie widać, żeby się nie pomylić, gdzie się wbijać, bo tu mamy bardzo dużo teraz nitek i patrzymy dokładnie, żeby nie wbić się z powrotem pod ten tu półsłupek albo ten półsłupek, tylko w kolejny wolny, bo jest takie wrażenie, że powinniśmy się teraz tutaj wbijać, tu gdzie ta niteczka, dlatego patrzymy sobie, gdzie mamy najbliższy półsłupek, właśnie można powiedzieć nieużyty, i pod niego się wbijamy i robimy znowu raz, dwa, trzy, cztery pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery i jeden z dwóch. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden z dwóch. I ostatnie powtórzenie. Raz, dwa, trzy, cztery i jeden półsłupek z dwóch. Wbijamy się w miejsce znacznika i robimy tutaj oczko ścisłe. Widzicie, już nam się troszeczkę ciałko naszej pszczółki, naszego trzmiela zmniejszyło. Kolejne okrążenie zaczynamy znowu oczkiem łańcuszka. I w tym okrążeniu zrobimy znowu 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Jeden. Dwa. Trzy. Pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, jeden z dwóch. Jeden, dwa, trzy i jeden z dwóch. I raz, dwa, trzy i jeden półsłupek z dwóch. Wyciągamy znacznik, w jego miejscu oczko ścisłe. Mam nadzieję, że nie uciekłam z rękami gdzieś daleko, że wszystko było dobrze widać. I teraz będziemy wypełniać naszą pszczółkę, naszego trzmiela. Nie mogę się cały czas zdecydować, co to może być. I teraz wypełniamy. To powiem Wam o najsłodszej nazwie robaczka, jaką ostatnio przeczytałam. Wyszłam sobie do ogrodu
ostatnio i zobaczyłam czerwoną pszczołę. No i zaczęłam szukać i ten robaczek nazywa się pszczelinka. Rozczuliło mnie to strasznie. Ja ogólnie jestem dosyć wrażliwa, także nawet nazwa robaczka mnie rozczuliła, no ale tak czy siak nazwa przeurocza i sam robaczek też prześliczny był. Także jak chcecie zobaczyć, to wpiszcie sobie pszczelinka. Mega, mega słodkie i urocze. Dobra, wypełniłam, trochę pogadałam. Kiedyś dostałam komentarz, że za dużo gadania. Przyznam, rozśmieszyło mnie to, rozbawiło, ale kurczę, no nie potrafię się zmienić. Także będziecie mieli tego mojego gadania na tych filmach. Dobra, wypełnione. I kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. No to mamy pierwszy półsłupek, który sobie zaznaczamy. Raz i 2 i 1 z 2. Raz. Tu musimy, albo nie musimy, tylko ja muszę sobie poprawić półsłupek, bo mi się niteczka zaplątała. Raz i 2 i 1 z 2. Raz i 2 i 1 z 2. To jest, kochani, przedostatnie okrążenie. Później jeszcze czułki, skrzydełka i nasz trzmielik będzie gotowy. Wyciągamy znacznik. W jego miejscu oczko ścisłe. I teraz, kochani, robimy ostatnie okrążenie. Mianowicie wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek, a następnie 1 z 2. Ale najpierw oczko łańcuszka i mamy tak półsłupek i 1 z 2, ale ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. Półsłupek 1 z 2. Półsłupek i 1 z 2. I kochani, jak chcecie jeszcze, to można sobie tutaj dopełnić tego naszego robaczka. Półsłupek 1 z 2. Półsłupek 1 z 2 i półsłupek 1 z 2. I teraz w miejscu znacznika robimy oczko ścisłe. Tu sobie jeszcze troszeczkę dołożę tego wypełnienia. Żeby to było takie okrąglutkie. I teraz ucinamy sobie niteczkę. Wyciągamy ją. I tą nitką zaszyjemy sobie tą dziurę, którą tutaj jeszcze mamy. Moglibyśmy robić ostatnie okrążenie, robić 6 razy 1 z 2, ale skoro można sobie ułatwić troszkę robotę, to czemu nie? I tak, będziemy się wbijać w pojedyncze nitki, tak jak przy zmniejszeniu, i co drugą nitkę
tutaj się przeszywam. Wbijam igłę, zostawiam, wbijam igłę, przeciągam i znowu w kolejnym półsłupku wbijam igłę, pomijam jeden półsłupek i w kolejny, tutaj w kolejną niteczkę się wbijam i znowu wbijam się, zostawiam, wbijam i jeszcze i raz jeszcze wbijam, zostawiam, wbijam. Teraz zaciągamy tą nitkę, ciągniemy po prostu i jak ładnie nam się tutaj zaszyło. Teraz się przeszywam kilkukrotnie tutaj w tym czarnym miejscu. Tak sobie jeszcze zaciągnę, żeby mi się tutaj dziurka nie robiła. I teraz sobie ucinamy tą niteczkę i działko mamy gotowe. Teraz zrobimy czułki, a następnie skrzydełka. I tak wykonujemy sobie pętelkę. I robimy 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Teraz wybijemy się nie w pierwszy, a w drugie oczko od szydełka. I w tym oczku robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I teraz w każdym z pozostałych tutaj 5 oczek robimy po jednym oczku ścisłym. Wbijamy się, przeciągamy i przez pętelkę. Wbijamy się, przeciągamy i przez pętelkę. Tak i teraz oczko łańcuszka. Ucinamy nitkę nie za krótką. Robimy, wyciągamy, robimy drugie takie czółko, taki czółek, żebyśmy mieli 2. Dokładnie 2 i widzimy się za chwileczkę. Teraz weźmiemy się za przyszywanie i te czółki doszywamy sobie, no można powiedzieć, w którym miejscu chcemy, jak nam pasują, czy chcemy bliżej, dalej od siebie. I tak, jedną niteczką przyszyliśmy czółki. Tą sobie jeszcze wszywam. I teraz przeszywam sobie tą nitkę tutaj między te okrążenia, gdzie mam umiejscowione oczka. Bo wyszyję sobie buzię. Robię to dokładnie w taki sposób. Tak się przeszywam igłą. Tu nitkę mam pod spodem. Robimy uśmiech. Wbijamy się igłą w to samo miejsce i przechodzimy w dół. Tu się jeszcze przeszyję.
tak dla zabezpieczenia, a następnie nitki ucinamy. Drugi czółek przyszywam tutaj po drugiej stronie i widzimy się za chwileczkę. Czółki doszyte. Teraz bierzemy się za skrzydełka. Skrzydełka wykonujemy 2. I tak, bierzemy tą jasną włóczkę, tą przeznaczoną na skrzydła. Robimy magiczne kółko. I teraz na naszym magicznym kółeczku robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze kółeczko i tutaj będziemy pracować nie tak jak przy pszczółce, że zaczynaliśmy oczkiem łańcuszka, kończyliśmy oczkiem ścisłym, tylko będziemy tutaj pracować na ślimaka, czyli będziemy w pierwszym półsłupku, który wykonaliśmy, robić kolejny półsłupek z okrążenia następnego. Już Wam mówię, o co chodzi. Tu skończyliśmy okrążenie, mamy 6 półsłupków i od razu zaczynamy drugie okrążenie. W tym okrążeniu robimy 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to 2 półsłupki w jednym, raz i 2 w jednym i 1 półsłupek. Pierwsze powtórzenie, teraz drugie 2 w jednym i pojedynczy półsłupek. Trzecie powtórzenie, raz, 2 w jednym i pojedynczy półsłupek. I teraz kolejne 4 okrążenia są takie same. Robimy sobie po prostu po 9 półsłupków na każde okrążenie. A jak się komuś nie chce liczyć okrążeń, to wykonujemy po prostu zwyczajnie 36 półsłupków. I ja je właśnie przy Was wykonam szybciutko. Widzicie, robimy pojedyncze półsłupki. Przepraszam. Dziewięć, 10, 11. Tu już sobie wybijamy na prawą stronę. Niteczka była w środku. Siedemnaście. 20. 30. Już sobie możemy obciąć tą niteczkę, tą początkową, o, żeby nam się nie plątała. I 36. I kolejne, zarazem ostatnie okrążenie. Wykonujemy 3 powtórzenia, a każde powtórzenie to 1 półsłupek i 1 z 2. Mamy pierwsze powtórzenie, półsłupek i 1 z 2. I trzecie powtórzenie, półsłupek i 1 z 2.
Teraz sobie składamy w pół to i przeszywamy o tak, łącząc dwie strony i robimy jeden półsłupek, drugi i trzeci. Jakoś tak ściskamy, żeby zrobić te 3 półsłupki. Oczko łańcuszka ucinamy włóczkę, zostawiamy troszkę dłuższą, bo czymś musimy przyszyć skrzydełka. Wykonujemy jeszcze drugie takie skrzydło i widzimy się za chwilkę. Mamy naszego robaczka, pszczółkę, trzmiela, jak zwał, tak zwał, i nasze skrzydełka. I teraz staramy się wszyć równo te skrzydełka na środku z tyłu. Ale z tym równym, to jak widzicie, ja mam problem. Tu się w miarę udało trafić. Tutaj tak, no powiedzmy, że się udało. No a tutaj, tu jest, myślę, że prawie ok. Także się nie przejmujemy, jak coś nam krzywo wyjdzie. To jest rękodzieło. Tego nie robimy od linijki. I tak. Najpierw przyszywamy jedno skrzydełko i doszywamy je właśnie tutaj w te półsłupki, które zrobiliśmy, którymi zszyliśmy na końcu skrzydło. I tak. Skrzydełko się wszywamy potem w ciałko naszej maskotki. Skrzydełko i w ciałko. I tak kilka razy. Oj. Tak, i jak już się odpowiednią ilość razy przyjemy, to przeszywamy się gdzieś pomiędzy słupki i na razie tą niteczkę zostawiamy. I teraz przyszywamy tak samo drugie skrzydełko tutaj obok. Równo mi wyszło. No to się przekonamy, jak przyszyję to drugie skrzydło. Pozwolicie, że zrobię to poza kadrem i do Was zaraz wracam. I tak, kochani, jak przyszyjemy drugie skrzydełko, to przeszywamy się tą nitką w to samo miejsce, co tą pierwszą. Tak, i teraz związujemy te nitki na 2 supełki, na 2 pętelki, a następnie albo igłą, albo szydełkiem przeciągamy je sobie gdzieś dalej. Jedną i drugą. I teraz możemy sobie uciąć. O. I nasz trzmiel, nasza pszczółka jest gotowa. O, nawet widzę, że udało mi się dość równo trafić. Także jest już progres w moim szyciu. I ja Wam, kochani, za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi miło, jak zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem, suba na moim kanale. A jak macie ochotę wesprzeć właśnie mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee i tam można to zrobić. Ja Wam za wszystkie wsparcia serdecznie dziękuję. A na dzisiaj to by było już tyle. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.